Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Tutaj kontynuujemy naszą podróż do Kornwalii. Oczywiście przepiękny Port Isaac. Tak jak widzieliście na krótkim szorcie, zatrzymaliśmy się tam dosłownie na chwilkę i zaraz po tej wizycie kierowaliśmy się już do naszego miejsca docelowego. Oczywiście jest to Pensat, Marazion. Tak jak widzicie, jest to miejsce takie bardzo kultowe, jeśli chodzi o Kornwalię. Zanim się rozpakowaliśmy, oczywiście musieliśmy najpierw pójść i podziwiać przepiękny zachód słońca z widokiem na St. Michael Mount. Oczywiście jest to niesamowite, to miejsce jest po prostu tak magiczne. Tak jak widzicie, tutaj jeszcze ta ścieżka prowadząca na górę była odsłonięta, bo był odpływ. To się zmieniło następnego dnia rano, ale o tym później. Tak jak w tej chwili chwilka takiego spaceru, chwilkę oddechu po długiej podróży. No i czekamy na przepiękny zachód słońca, a uwierzcie mi, że z tego miejsca naprawdę ten widok jest bajkowy. Słuchajcie, na te 2 noce nocowaliśmy właśnie w tym miejscu. Polecam Wam, trafiliśmy naprawdę fajną ofertę, byliśmy bardzo zadowoleni, bardzo blisko usytuowane miejsce, więc za tą cenę z dostępem do kuchni, z łazienką, był nawet basen, ale po prostu nie mieliśmy nawet czasu, żeby z niego skorzystać. Także zerknijcie, może też Wam się uda w fajnej cenie tutaj skorzystać. Z samego rana ruszyliśmy na rowery. Udało nam się jeszcze wypożyczyć rowery i tak przejechać wzdłuż tą ścieżką. Gorąco Wam polecamy, naprawdę warto. I ruszyliśmy zgodnie z planem do Land's End. Ponieważ to jest nasza kolejna wizyta w tym miejscu, więc dokładnie wiemy, czego się możemy spodziewać. Oczywiście pogoda tylko może nas zaskoczyć, ale tym razem naprawdę udało nam się, było idealnie, po prostu idealnie. Słońce, cieplutko, fajnie to jest maj, więc pogoda w maju nam bardzo, bardzo dopisała. Słuchajcie, Land's End, jeśli chodzi o samo to miejsce, to jest oczywiście takie bardzo symboliczne miejsce Anglii. Jest ono na samym końcu wysunięte na zachód, jeśli chodzi o Anglię. I nie tylko tutaj są widoki takie spektakularne, ale również historia tego miejsca. Słuchajcie, stąd się nawet zaczyna trasa taka rowerowa, którą ludzie przejeżdżają na samą górę w kierunku Szkocji. Fantastyczny wyczyn, jeśli ktoś tak potrafi. Nawet magnesik kupiliśmy właśnie z taką trasą, także gorąco Wam polecamy odwiedzić to miejsce. Wstęp jest bezpłatny. Jedyną rzeczą, jaką musicie zapłacić, to jest oczywiście parking, ale wszystkie tutaj atrakcje w środku, wejście do samego tego miejsca jest bezpłatne. No oczywiście zdjęcie tutaj przy tym znaku takim symbolicznym, gdzie Pan jeszcze może wstawić Wasze miasto, może również wstawić Wasze nazwisko, no to też jest opcja dodatkowo płatna, więc możecie sobie zafundować taką pamiątkę. Słuchajcie, spacer w tym miejscu jest naprawdę takim niesamowitym przeżyciem. Tutaj już poszliśmy po prawej stronie, na końcu znajduje się kawiarenka i sklepik z pamiątkami, więc też warto tam zajrzeć. Zresztą tam również jest fantastyczny widok, tak jak tutaj w tej chwili widzicie, na pozostałą część tutaj tych klifów. Tam można spędzić cały dzień. Słuchajcie, tam można pochodzić w różne miejsca, zwiedzić i zobaczyć, po prostu sobie takimi szlakami turystycznymi przejść. Nam pierwszy raz udało się, zaraz zobaczycie, dojść na drugą stronę.
i po tej drugiej stronie znajduje się taka mała farma. Też ją tutaj za chwileczkę Wam pokażemy. Tutaj jeszcze macie sklepik, pamiątki. Fantastyczne pamiątki, słuchajcie, nie są drogie. My zawsze coś sobie tam kupimy. Wyjątkowo ceny są naprawdę atrakcyjne. Także warto się tam chwilę zatrzymać i zobaczyć, co fajnego można z tego miejsca przywieźć. Tu jeszcze w tej głównej kawiarni, restauracji oczywiście, tak jak widzicie, było wesele, więc fantastyczne miejsce, jeśli chodzi o taką imprezę. Bardzo zazdroszczę, bo na pewno super zabawa. Zresztą było widać, jak goście robili sobie zdjęcia i mogli korzystać właśnie z uroków, nie dość, że pięknych widoków, to jeszcze pięknej pogody. A tutaj już właśnie idziemy w kierunku tej farmy. To jest takie malutkie miejsce, ale jest tam dużo atrakcji dla dzieci, więc jeżeli chcielibyście troszeczkę więcej spędzić czasu, na przykład cały dzień, no to warto się tam zatrzymać, bo można również na tej farmie jakoś właśnie tak bardziej aktywnie spędzić czas. I tutaj jeszcze na zakończenie udało nam się wypić lokalny cider, Radler. Gorąco Wam polecam, a kubeczki można zabrać ze sobą. Także była to taka dla nas też fajna pamiątka. Po tym pięknym poranku można było wyruszyć dalej, a naszą kolejną atrakcją i punktem jest oczywiście przepiękna plaża Port Carno. Jeśli nie wiecie, jest to jedna z najbardziej cudownych plaż, a za chwilę się dowiecie dlaczego. Moje dzieciaki oczywiście zostały na plaży, wskoczyli w stroje kąpielowe, zaczęli sobie tam pływać, bawić się, bo naprawdę pogoda była rewelacyjna, a my z mamą ruszyłyśmy na górę w kierunku, zaraz Wam pokażę dokładnie, gdzie dojdziemy. No dobra, już możemy iść. Dobra, idź mamo do przodu.
Słuchajcie, przejście na tą górę nie było wcale takie łatwe, ponieważ co chwila się zatrzymywałyśmy i co chwila podziwiałyśmy właśnie te fantastyczne widoki, bo z góry naprawdę robi to niesamowite wrażenie. Ta plaża jest po prostu niesamowita, jeśli chodzi o widok, o takie uczucie, że naprawdę jest się w jakimś miejscu takim bardzo wyjątkowym. Gorąco Wam polecam właśnie wejść tutaj na górę, dlatego że to nie jest jakaś bardzo wymagająca wspinaczka, może około 15-20 minut takim spokojnym krokiem, ale słuchajcie, dochodzimy tutaj, oczywiście, jak ktoś już tam był, to wie, a jeżeli Wy nie byliście, to już Wam zdradzę tajemnicę, jakie to jest miejsce. To jest teatr, Minok Theater. To jest przepiękne miejsce, które zostało wykute w skale. To nie jest jakieś stare miejsce, ale jest zrobione tak fantastycznie, tak jak tutaj widzicie fragmenty, za chwileczkę pojawią się zdjęcia, bo tym razem nie udało nam się oczywiście wejść na żaden spektakl. Widzieliśmy tylko przygotowania Dr. Dolittle, było przygotowania do tego teatru. Możecie sobie zarezerwować bilet wcześniej. W tym momencie możecie sobie podjechać na parking, który znajduje się przy samym teatrze. I w tym momencie wiecie, że spokojnie możecie sobie tam zaparkować i wejść. Jeżeli natomiast chcecie tylko zwiedzić sam teatr, to musicie sobie też wejść i zobaczyć, w jakich godzinach nie ma przedstawienia i wtedy są otwarte tylko ogrody. Nam udało się to zrobić kilka lat wcześniej. Byliśmy na przedstawieniu z dzieciakami. Już nawet nie pamiętam, jaki tytuł był tego przedstawienia. Po prostu przyjechaliśmy, akurat się przedstawienie odbywało, coś było dla dzieci i tak właśnie w środku widzicie, wygląda teatr. Nasz malutki wtedy jeszcze synek zasnął nam po prostu na kolanach, bo no to było dosyć długie to przedstawienie wbrew pozorom, ale widoki były niesamowite. Czekaliśmy na delfiny, bo ktoś nam powiedział, że czasami te delfiny podpływają i poza przedstawieniem, które trwa, możemy również zobaczyć w tle delfiny. Tutaj już schodzimy na dół, bo oczywiście dzieciaki czekały z tatą na dole, więc my też chciałyśmy chwilkę spędzić właśnie tutaj na plaży, posiedzieć, bo plaża bardzo zachęca. Oczywiście było troszeczkę tłoczno, ale spokojnie można było, tak jak widzicie, przeczytać książkę, posiedzieć i porozkoszować się i słoneczkiem, i piaskiem, i oczywiście tą piękną wodą. Moja rodzinka wskoczyła do wody, pływała, skakała, nawet gdzieś tam sobie popłynęli za róg, tam gdzie można było przejść na takie skałki. Także naprawdę jest co tam robić. Gorąco Wam polecamy i najważniejsze, plaża jest strzeżona. Tak jak widzicie, normalnie są tutaj ratownicy, więc to wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie zorganizowane. Na plażę wstęp jest bezpłatny, ale oczywiście parking, na którym my zatrzymaliśmy się przy plaży, no to jest opłata i to już nie powiem Wam dokładnie w tej chwili, jak to wygląda, bo to jest za każdym razem ta opłata jest funt czy 2 funty więcej, co roku to się zmienia, ale ja uważam, że jest to jedno z najciekawszych miejsc, do których warto pojechać, a tym bardziej, że tak jak widzicie, naprawdę dzieciaki miały fantastyczną zabawę.
I tutaj już kończymy nasz dzień na plaży. Oczywiście będzie nas czekał jeszcze przepiękny zachód słońca, ale to już w innym miejscu i w kolejnym odcinku. Także zostańcie z nami, żeby zobaczyć, jakie cudowne jeszcze miejsca w Korwali odkryliśmy. Oczywiście zapraszamy Was do polubienia naszego kanału, zostawienia kciuka. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam. No i do zobaczenia już wkrótce. Pozdrawiam, pa!